Do ZWKAD 2026 został dodany pasek Toolbox i to jest ten szeroki pasek po lewej stronie ekranu. Z automatu on jest po lewej stronie, ale można go wypiąć i przestawić w dowolne miejsce. Między innymi znajdziemy tam funkcję wybierz według i o tym chciałbym Państwu opowiedzieć. Na przykład wybierz według warstwy, klikamy na to, zaznaczam jakąś linię określającą granicę działki i potwierdzam to spacją lub enterem i program zaznaczył mi 8500 obiektów. Widzimy to we właściwościach, 8500 obiektów na warstwie działki. Escape'em możemy to oznaczyć. Program potrafi też zaznaczać według innych parametrów i chciałbym to Państwu pokazać. Na przykład możemy zaznaczać obiekty, które mają inny rodzaj linii. W tym rysunku różne rodzaje linii są użyte do określania średnicy danego wodociągu. Na przykład tutaj mamy wodociąg 200, tutaj 150, tutaj 110 i one wszystkie są na tej samej warstwie, ale mają różne rodzaje linii. Jeżeli bym zaczął rysować jakąś nową linię, to będzie mi się rysował wodociąg 40. Zatem możemy wybrać wybierz według rodzaju linii i zaznaczyć na przykład wszystkie wodociągi o średnicy 200, zatwierdzamy spacją lub enterem. Escape'em możemy z tego wyjść. Przejdę może do innego rysunku. I tutaj mamy też użyte inne rodzaje linii niż tylko ta linia ciągła, na przykład ta różowa linia, to są osie jezdni jak coś. Więc tutaj oś jezdni jest narysowana w skali 1/2, a tutaj mamy oś jezdni w skali 1. I ja bym chciał, żeby wszystkie te linie przerywane określające oś jezdni miały skalę 1. Zatem mogą wybrać według, w tym wypadku skali typu linii, zaznaczam taką różową linię przerywaną, no bo nie wiem ile tych linii jest. Może być tylko ta jedna, a może jest ich 200. Zaznaczam jedną, zatwierdzam spacją lub enterem i program zaznaczył mi wszystkie osie jezdni, których skala linii wynosi 1/2. A jest ich 17 w rysunku. Jak się nieco oddalimy, zauważymy, że rzeczywiście mamy ich więcej. I teraz mogę im wszystkim zmienić skalę na 1, zatwierdzam i gotowe. Może jeszcze kliknę Ctrl Z, dałoby się to też zrobić inaczej, bo mógłbym wybrać opcję wybierz według, warstwy, zaznaczyć wszystkie te linie przerywane biegnące w osi jezdni i teraz po prostu mogę im ustalić jednolitą skalę, bo we właściwościach widzimy, że ta skala jest różna dla tych zaznaczonych obiektów, na przykład określę ją na 1. Escape'em odznaczamy. Przejdę do innego rysunku. Mamy również możliwość zaznaczania pewnych bloków po ich nazwie. Możemy wybrać opcję wybierz według, nazwy bloku i w tym rysunku blokami są te trójkąty. Każdy trójkąt oznacza inny materiał dachu. Zaznaczam zielony trójkąt, zatwierdzam to spacją lub enterem i program już mi wskazuje w oknie właściwości, że takich obiektów jest 121, a jako że mam zaznaczone wszystkie oznaczenia tego materiału dachu, to mogę zmienić również skalę takim blokom, na przykład wpiszę jako 0,05 i tutaj po Y również wpiszę 0,05, zatwierdzamy. W taki sposób możemy sobie to pozmieniać. Między innymi program potrafi też zaznaczyć pewne wzory kreskowania. Wybierzmy jeszcze raz opcję wybierz według i znajdujemy opcję wybierz według nazwy wzoru kreskowania. W tym wypadku może zaznaczę to kreskowanie kratkowane. Zaznaczamy, zatwierdzamy i program znalazł mi takich kreskowań 17 w całym rysunku. Teraz tym kreskowaniom mógłbym zmienić na przykład kąt, obecnie jest ustawiony na 45, zmienię na 0 i wszystkie kreskowania, których nazwa wzoru to jest ANSI 37, mają kąt ustawiony na 0. Escape'em wychodzę. Na koniec chciałbym Państwu powiedzieć, że to wszystko, co pokazałem w tym filmie, dało się zrobić też w poprzednich wersjach programu. Na przykład, jeżeli chciałbym zaznaczyć wszystkie działki, może akurat nie na tym rysunku, ale przejdę do tego rysunku. Jeżeli chciałbym zaznaczyć wszystkie działki, to wiemy już, że możemy wybrać według warstwy i zaznaczyć sobie jakąś linię symbolizującą granicę działki. Zatwierdzam spacją enterem, zaznaczyło mi 8500. Ale jeżeli nie mielibyśmy tego paska Toolbox, to moglibyśmy zaznaczyć jedną granicę działki, kliknąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać opcję wybierz podobne. Klikamy na to i pojawia się pewien problem, bo nie wszystkie granice działki zostały zaznaczone. A dlaczego? Bo wybierz podobne zaznacza obiekty, jak sama nazwa mówi, podobne. I tutaj wszystkie linie zostały zaznaczone. Proszę zobaczyć, 7000 obiektów mamy we właściwościach, ale to są tylko linie. Natomiast niektóre działki, na przykład ta granica, jest narysowane już za pomocą polilinii. I teraz jak wybiorę prawy przycisk myszy, wybierz podobne, to wychodzi mi, że jest 1400 obiektów na warstwie działki narysowanych polilinią. Więc w tym wypadku wybierz podobne może i by się nie sprawdziło, ale są jeszcze inne narzędzia. Na przykład mamy szybki wybór, wybieramy opcję S wybierz, zatwierdzamy
I w szybkim wyborze to chodzi po prostu o to, żeby w całym rysunku zaznaczyć różne obiekty, których warstwa jest równa działki, klikamy OK. Czyli jesteśmy w stanie to zrobić również w poprzednich wersjach ZWCAD-a, tylko teraz mamy do tego taki wygodny, szybki dostęp, bo mogą po prostu kliknąć wybierz według warstwy, kliknięcie i gotowe. Także jest to nieco szybsze. Chyba że ktoś zna jeszcze Smart Select. Smart Select też to potrafi. Po naszemu inteligentny wybór wpisujemy polecenie Smart Cell, zatwierdzamy i w poleceniu Smart Select też możemy zaznaczać pewne obiekty na bazie ich cech. Tutaj może wyczyszczę, chciałbym w całym rysunku zaznaczyć obiekty, które są na tej warstwie działki, czy też jakikolwiek inny parametr mógłbym zaznaczyć na przykład w całym rysunku wszystkie obiekty, które mają kolor czerwony. I wtedy zaznaczyłyby mi się wszystkie budynki, a mam ich 5000. Czy aby na pewno budynków jest 5000? To zależy, czy budynki są narysowane linią, czy polilinią. Nie zawsze to, że wyświetla nam się we właściwościach 5000 oznacza, że tych budynków jest 5000, być może jest 5000 ścian. Zatem nowa funkcja, która się pojawiła, czyli to, co mamy w pasku Toolbox, wybierz według, daje nam możliwość szybkiego zaznaczania pewnych obiektów. Dało się to wszystko wykonać też do tej pory, tylko może wymagało od nas nieco więcej klikania. Teraz mamy do tego taki szybki dostęp i ja myślę, że będę z tego korzystał. Zachęcam Państwa do sprawdzenia nowej wersji ZWCAD-a. ZWCAD-a 2026 możemy pobrać na przykład z linku pod tym filmem. Miłego projektowania Państwu życzę.